Cześć! Z tej strony Ola Szydełkarni.pl, a dzisiaj robimy nerkę z zamkiem bez szycia, czyli wygodnie, fajnie dla tych, co nie lubią szyć, a można to zrobić zupełnie w inny sposób, więc zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Ok, więc potrzebujemy dzisiaj szydełko, u mnie są to 4 mm i do tego szydełko. I do tego 2 kolory włóczki. U mnie akurat będzie to różowy oraz biały. Numery oczywiście w opisie. Do tego ostre nożyczki, igiełka, może być tępa, ale może także być ostra. Tępa do chowania nitek głównie, a ostra do przymocowania zamka. Bo dzisiaj będzie także zamek. Ja mam zamek 30 cm akurat, ale nie będę go przyszywała, a przykleję go, wyjątkowo przykleję go klejem. To jest taki niemiecki klej, on jest podobno mega dobry. I co jeszcze dzisiaj? U mnie przypinka, taka klasyczna, plastikowa, ona mi się zawsze ze szkołą kojarzy, ale jak zobaczyłam ten kolor, to stwierdziłam, że będzie bardzo mi pasował do różowego. Pomoże to w regulacji paska. Oczywiście nie jest to obowiązkowe, można wziąć i pasek na przykład związać w supełek, albo po prostu zrobić nieregulowany. I jako podszewka u mnie jest to dzisiaj kawałek białego filcu, który także wkleję. Więc mamy już wszystko i możemy zaczynać. Ok, więc bierzemy do ręki różową włóczkę, chyba że macie oczywiście inny kolor, więc nie musi być to róż. Ja mam akurat róż i biały, więc róż wybrałam jako pierwszy, jako środek tego kwadratu. No, chyba będzie po prostu go więcej trochę na tej nerce. Zaczynamy od Magic Ringa. Oczywiście cały filmik Magic Ringa macie tutaj oraz link w opisie. I zaczynamy tutaj, hop. I jeszcze trzecie oczko, ponieważ robimy tutaj słupki. Teraz, jak już mamy ten pierwszy łańcuszek, robimy 2 słupki, czyli hop. Pierwszy słupek. I drugi słupek. Hopka. I po tych 2 słupkach i łańcuszku robimy oczko łańcuszka. Teraz robimy 3 słupki. 2 i 3. Znowu oczko łańcuszka. I znowu 3 słupki. Ja tu troszkę przyspieszę. I ostatni raz znowu oczko łańcuszka i 3 słupki. Ok. I to jest nasz początek. Oczywiście tutaj jeszcze nic nie widać, ale powinno być łącznie 11 słupków. No i ten pierwszy, który udaje nam słupek, czyli te 3 oczka łańcuszka. Bierzemy, ściągamy i od razu widzimy, że powstał nam mały kwadracik i dzięki temu właśnie, że robiliśmy tutaj oczka łańcuszka. Oczywiście na końcu też robimy to oczko łańcuszka i łączymy. Łączymy, wbijając się tutaj w pierwsze oczko. Hop. I bierzemy już białą nitkę, biały kolor, który mi się tutaj gdzieś plącze. O, po prostu nakładamy ją na szydełko bez żadnych pętelek. Hop. Przeciągam. Robię jakby oczko łańcuszka, ale ściskam je. Tak jak oczko ścisłe trochę. Tutaj też to zaciskam ładnie, żeby mi się tutaj nic nie rozluźniło. I wbijając się przed ten udawany słupek, który jest oczek łańcuszka, hop, zobaczcie, przed niego się wbijam. Tu trzymam wszystkie nitki, żeby nic mi nie uciekło. Wbijam się, robię narzut, wyciągam i kończę jak półsłupek, ale do tego dorabiam jeszcze oczko łańcuszka.
i zaczynam nowy rząd. To będzie jakby koniec naszego rzędu, tutaj później dorobimy i teraz patrzymy, bo będziemy się wbijać jakby co te 3 słupki, czyli tu mamy pierwszą przestrzeń do wbicia i robimy tam 3 słupki na początek. Hop. Raz, 2 i 3. I teraz robimy oczko łańcuszka i robimy kolejne 3 słupki w tej samej przestrzeni. Zobaczcie, hop, raz, 2, hopka i 3. Nie przesadziłam? Faktycznie tak jest? Zobaczcie, są 3 słupki, tu jest oczko łańcuszka i 3 słupki i one są dokładnie w tej samej przestrzeni. I tak robimy w kolejnych rogach, czyli tu robimy to samo, tu robimy to samo i spotykamy się dopiero jak dojdziemy do tego miejsca. Ja Wam pokażę, jak przejść na kolejny rząd i robić dalej ten kwadrat, nie? Więc robimy dokładnie to samo tutaj, tutaj i spotykamy się tutaj, czyli 3 słupki, oczko łańcuszka i 3 słupki tu, a tu się spotykamy. Ok, wracamy do tego momentu, czyli znowu na początku robimy tutaj 3 słupki w tej przestrzeni. Hop, raz i 2 i 3. Robimy normalnie też oczko łańcuszka i znowu robimy 2 słupki. Dlaczego 2? Ponieważ ten trzeci już mamy w postaci tych oczek łańcuszka, które zrobiliśmy na samym początku rzędu, czyli to. Zobaczcie, że za chwilę to się ładnie ułoży. Hop, drugi. No, włóczko. O, dobra, mamy to. I zobaczcie. I teraz łączymy, wbijając się tutaj w to oczko. W to albo w to. Tak? To nie jest najprostsze pewnie, ale da radę. Zobaczcie. Wbiłam się w oczko i robię oczko ścisłe. Ja wiem, że to na tej białej włóczce tak jest różnie. I zobaczcie, mamy zakończony cały drugi rząd. I to był ostatni rząd, nie ostatni rząd robótki, ostatni rząd, który jest w całości w jednym kolorze. Zobaczcie, pierwszy był cały różowy, drugi był cały biały, a teraz każdy kolejny rząd będziemy manewrować kolorami po to właśnie, żeby powstał nam ten magiczny wzór, czyli ten wzór, który nam tutaj zaburza wzrok, że widać inne kwadraty niż faktycznie powstają. Ok, więc zaczynamy kolejny rząd. Mamy tutaj oczywiście to oczko ścisłe i wbijamy się pod spodem, nie zmieniamy koloru. Hop, zaciągam tak jakby półsłupek i robię oczko łańcuszka i dorabiam tutaj 2 słupki białe. Hop, raz, pierwszy i drugi. I ten drugi, uwaga, robimy do połowy, ale nie robimy już tego ostatniego narzutu. Ten ostatni narzut robimy już kolorem różowym. To jest bardzo ważne. Zobaczcie, hop, robię narzut już kolorem różowym i tą białą włóczkę sobie tutaj trzymam, żeby łapać ją zawsze razem z oczkami, po to, żeby później te nitki nam tutaj już od razu się tak jakby automatycznie chowały. Zobaczcie, że będzie ich dużo mniej dzięki temu. Robię narzut i normalnie tutaj w narożniku, łapiąc także tą białą włóczkę, zobaczcie, robię tak samo jak wcześniej, czyli 3 słupki, oczko łańcuszka i 3 słupki. Troszkę przyspieszę. Hop, i znowu ten ostatni słupek zostawiam i zmieniam kolor włóczki z powrotem na biały, więc hop, ta idzie jakby pod spód, ta idzie na szydełko, przeciągam i znowu tą układam sobie tutaj wzdłuż robótki, a tutaj robię narzut i znowu w tym miejscu robię 3 słupki. Hop, raz. Pamiętam o tej różowej z tyłu. 2 i 3. Zobaczcie, widzicie? Ta różowa się tutaj chowa pod spodem ładnie nam. Dzięki temu nie przeszkadza. Tak samo biała się schowała tutaj. I teraz
oczywiście zrobiłam błąd, bo zakończyłam ten drugi słupek, a raczej ten trzeci. I znowu muszę cofnąć do momentu, narzucę tego ostatniego i znowu zmieniam kolor. Znowu robię hop, znowu narzucam i znowu w rogu robię 3 słupki, oczko łańcuszka i 3 słupki. I oczywiście powtarzam to do końca rzędu, czyli tutaj znowu mam zostawione, tu robię biały, tu znowu robię różowy narożnik, czyli 3 słupki, oczko łańcucha 3 słupki, tu znowu na biało, tu znowu na różowo i spotykam się w tym miejscu, żeby dalej robić, ponieważ tu będzie łącznie 7 rzędów, no i w każdym rzędzie będziemy manewrować kolorami, więc tu powtarzamy białe, różowe i tu spotykamy się przy białym, zakończymy ten rząd i zaczniemy kolejny. Ok, zobaczcie, dochodzimy do tego ostatniego momentu i znowu mam tutaj zostawione 2 nitki, tak żeby narzucić, wiadomo, biały, bo dochodzimy do białego. Więc narzucam biały i tutaj tak. Mam biały, ale po narzuceniu i przedzianiu znowu biorę różowy, ponieważ będziemy teraz u góry już mieć kolor różowy. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Tu musi być ładnie połączone i tak samo jak wcześniej robię narzut, ściskam to oczko, tu sobie układam już wzdłuż tą białą włóczkę i tak jak wcześniej robię hop pod spód, tu sobie oczywiście narzucam, żeby ta biała się chowała, narzucam różowy, przeciągam, mam 2, przeciągam i oczko łańcuszka, hop. I robię dalej kolejny rząd, czyli teraz sobie tu mogę to zostawić i tu zrobić kolejny różowy, czyli narzut, tu sobie oczywiście z tyłu układam ten biały, tak żeby on cały czas szedł razem z robótką i hop, robię. Tak samo jak wcześniej, tutaj powinny być 3 słupki tylko, więc raz, 2 i 3 i oczywiście do połowy robię narzut białej włóczki, teraz biała jest na narożnikach, czyli narzut, wbijam się, ale układam sobie różową, żeby ją chować przy okazji, hop i robię tutaj oczywiście na narożniku 3 słupki, oczko łańcuszka i 3 słupki, hopka. Tak, włóczka, przez to, że zmieniamy co chwilę kolor, będzie się kręcić, więc dobrze co jakiś czas po prostu wziąć i ją odplątać. Zobaczcie, co tu mi się dzieje. O, już się tutaj łączą te kolory i po prostu jest to dość niewygodne, ale po prostu wystarczy wziąć motki, rozkręcić je co któryś rząd i bez problemu można dalej dziergać. Zobaczcie, oczywiście dalej robię to samo, czyli tu, hop, hop, to jest 3 słupek, znowu narzucam różowy, wbijam się w kolejną przestrzeń, oczywiście prowadząc białą z tyłu, a zapomniałam oczywiście o narzucie, tak bywa. Hopka, mamy to, raz, 2, zobaczcie, na pewno muszę wziąć już i odplątać, bo mi się tutaj bardzo, bardzo plącze. 2 i 3, prowadzę białą cały czas, hop, i tu robię kolejny, znowu różowy, raz i 2, o, wszystko, przyplątała mi się tutaj różowa, by mi się już wszystko tutaj plącze i zaplątuję. I 3 i znowu biała wskakuje, narzut, narzut, z tyłu prowadzę sobie różową, hopka, raz, to jest narożnik, czyli 3, oczko 3, 2 i 3, oczko łańcuszka, znowu 3, raz, 2 i 3 i już chyba widać tę analogię, która tutaj powstaje, ten schemat, więc jest tak. Zaczęliśmy od tego momentu, to jest ścianka,
Tutaj jest biały narożnik, później jest ścianka, ścianka, biały narożnik, ścianka, ścianka, biały narożnik, ścianka, ścianka, biały narożnik i spotykamy się tutaj. Jak widać, tutaj będzie trzeba dorobić jeszcze 2 słupki i zaczniemy kolejny rząd. Już widzicie to? Widać, że robimy tak niby, a wzór powstaje nam w odwrotny sposób. Więc spokojnie, mamy teraz rząd 4, bo to tak się liczy, to nie widać tego, więc jest zawsze po narożniku 1, 2, 3, 4 budujemy, będziemy budować do 7, ale spokojnie, każdy rząd Wam pokaże, jaki tutaj jest schemat na danym rzędzie, więc tutaj dokończamy, pamiętamy, różowe na ściankach, białe na narożniku, różowe na ściankach, białe na narożniku i tutaj się spotykamy w tym miejscu. Oczywiście w trakcie, jeżeli coś Wam tu, czegoś nie rozumiecie, coś Wam nie pasuje, zawsze możecie w komentarzu pisać i pytać. Ja zawsze odpowiadam. Staram się naprawdę patrzeć nawet parę razy dziennie, sprawdzam, czy nie ma jakiegoś komentarza, na który trzeba szybciutko odpowiedzieć. Ostatnio tak miałam właśnie taki komentarz, gdzie pani się spytała, zaczynając komentarz, szybko potrzebuję odpowiedzi. Okazało się, że udało mi się odpisać w ciągu chyba 8 minut, więc naprawdę staram się regularnie patrzeć, czy są te komentarze i odpowiadać, więc pamiętamy, robimy, spotykamy się tutaj. Ok, oczywiście jak dojdziemy do tego ostatniego już białego narożnika, to tak jak wcześniej zmieniamy na kolor różowy, hop, narzut, z tyłu prowadzimy sobie tą białą nitkę i robimy tutaj 2 różowe słupki na koniec, hop, raz i hop, drugi, no i łączymy tutaj oczkiem ścisłym, czyli wbijam sobie tutaj wbijam narzut, nie? Oczko ścisłe, hop. I teraz zaczynamy kolejny rząd od razu. Oczywiście biała jest gdzieś tutaj w zanadrzu, jest blisko, żebyśmy mogli ją poprowadzić. I tak samo jak wcześniej podchodzę, narzut, przeciągam narzut przez 2 i oczko łańcuszka. I hop, dorabiam jeszcze 1 słupek, hopka. I ten trzeci od razu też dorabiam. Trzeci w sensie, no drugi, ale udający trzeci. I teraz w tym momencie zmieniam oczywiście na biały. Hopka, narzut i lecę tutaj z 3 białymi słupkami teraz. Hopka, 2 i 3. Robię narzut. Z różowego już oczywiście i narożnik już robię cały różowy, więc myślę, że mogę go sobie tutaj troszkę przyspieszyć. Zaraz Wam pokażę, jaki tutaj jest schemat w tym rzędzie oczywiście. Hop, ostatni, narzut z białego teraz, hopka. Tu wbijam się w kolejną przestrzeń. Tu znowu 3 białe słupki są. Hop. I trzeci. I oczywiście analogicznie zmieniam na różowy. Hopka. Tu robię 3 różowe. I zobaczcie, że w tym rzędzie właśnie powstaje już cały różowy kwadrat. Bo widzicie to? Tu powstaje już właśnie cały różowy kwadrat, tu będziemy go zakańczać, więc jest tu więcej białego niż różowego, bo różowe to już tylko kąty tutaj są. I oczywiście tutaj zmieniam, znowu tutaj robię białe, hopka, więc z każdym kolejnym rzędzie jakby rosną te kwadraty, które są ułożone w inny sposób niż idzie nam faktycznie ściek, który robimy narzut i robimy znowu różowy tutaj, różowy narożnik. I zaraz jak skończę narożnik, to będzie widać, jak się układa ten nasz cały rząd teraz. I oczywiście dokończymy go oddzielnie. I zaraz będę nagrywała po prostu dla Was kolejne rzędy,
Na spokojnie, wszystko pokażę, bo każdy rząd po prostu jest kolorystycznie ułożony nieco inaczej i trzeba tutaj dokładnie spojrzeć, żeby się nie zgubić i żeby powstał ten cudowny wzór, który wbrew pozorom, jak widać, nie jest aż taki trudny. Już tu się po prostu wbije, żeby dobrze się ułożyć. Hop, tu coś mi za dużo przeszło nitek. O, raz. I zobaczcie. Teraz po prostu zaczęliśmy tutaj na narożniku, czyli robimy zawsze, tu jest cała ścianka, robimy tak, różowy narożnik, później jest białe, różowe, białe i znowu różowy narożnik. I znowu mam tutaj różowy narożnik, białe, różowe, białe i znowu różowy narożnik. Później białe, różowy narożnik, białe i dochodzimy do tego tutaj różowego i tu się spotykamy, więc naprawdę jest tutaj różowe, białe i różowy narożnik. I tak powtarzamy, spotykamy się oczywiście tutaj na końcu rzędu. To jest rząd numer 1, 2, 3, 4, 5, 5. Jeszcze został nam 6 i 7, więc przerabiamy i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, i znowu mam na końcu 2 białe nitki, więc robię narzut różowym, wbijam się tu ładnie, ale narzut po wbiciu robię już biały i to jest powtórka chyba na końcu 3 rzędu też było coś takiego, że się wbiliśmy, mieliśmy jeden kolor, a później narzuciliśmy drugi kolor. Mam oczywiście nitkę i tak samo jak wcześniej to bywało już, wbijam się pod spód, tu mam różową już sobie wzdłuż, wyciągam narzut raz i jeszcze jedno oczko i lecimy dalej, czyli narzut, wbijam się, robię tutaj 3 słupki, czyli tu już zobaczcie, znowu mam różowa już idzie sobie tutaj wzdłuż ładnie, żeby była cały czas blisko nas i znowu 3 słupeczki, raz, 2 i 3 i nie dokańczamy, narzut z różowego, hopka, przebijam się tutaj, oczywiście tu znowu zapomniałam narzutu, przebijam się i znowu 3 słupki, hop, 2 i 3, narzut z białego, przeciągam, wzdłuż układam sobie oczywiście różową włóczkę, narzut, wbijam się i znowu oczywiście narożnik, czyli 3, oczko łańcuszka 3, więc mogę troszkę tutaj przyspieszyć. Chapka, znowu i znowu narzucam, narzut, wbijam się, znowu 3 słupki teraz różowe, hopka, po 3 słupkach znowu narzut, biały, narzut, tu robię oczywiście białe i tu będą 2 białe pod rząd, tak? Czyli jedna sekwencja 3 słupków, hopka. I obok, bez zmiany koloru, drugie 3 białe robię. Ja specjalnie, tak jak wcześniej, robię tutaj 1,5 ścianki, żebyście zobaczyli, jak leci teraz wzór w tym rzędzie. I zaraz Wam wszystko pokażę. Hop, narzut i 3 różowe. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie tutaj zwolnienia, to opcja na YouTubie jest taka, że można zwolnić filmik, on będzie leciał dużo wolniej, tylko wtedy, że jak zwolnisz, to mój głos będzie też taki zwolniony. Więc z tym trzeba się liczyć, że jak będzie zwolniony filmik, to mój głos też się na pewno zmieni, a jak będzie szybciej filmik leciał, to mój głos będzie taki szybciutki, taki cieniutki. Więc to tylko Wam mówię, że to jest normalne. Mój głos będzie normalny tylko w normalnym tempie, a tak wraz z zwolnieniem filmiku głos będzie niższy albo wyższy. Więc tak tylko informuję. Ok, oczywiście już gadając zrobiłam prawie błąd. Narzut, hopka i ostatni tutaj do pokazania Wam robię narożnik. Hop. I 3.
Oczywiście specjalnie tylko zamknęłam, żeby Wam pokazać. I oczywiście ścianka teraz wygląda następująco. Biały narożnik, później jest różowe, 2 białe, różowe i znowu biały narożnik. Więc tu będzie dokładnie to samo. Biały narożnik, różowe, 2 białe, różowe i biały narożnik. Tu to samo i tu oczywiście spotykamy się jak zawsze w połowie rzędu. Tu mamy już kawałek, są te 3 oczka łańcuszka, które udają nam słupek, ale trzeba tutaj dorobić 2, więc oczywiście spotykamy się tutaj, jak zrobimy tę różową część, a białą zrobimy już razem. Więc hop, tutaj jeszcze raz pokazuję, biały narożnik, różowe, 2 białe, różowe i biały narożnik i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, oczywiście na końcu znowu mamy 2 nitki, tym razem różowe i bierzemy białe i robimy tu jeszcze ostatnie 2 słupki, pamiętając, żeby pociągnąć tą różową tutaj wzdłuż. Hopka, 1 słupek oraz drugi słupek. Bierzemy, łączymy tutaj sobie oczkiem ścisłym i tak jak wcześniej zaczynamy nowy rząd. I to już jest ostatni rząd. Oczywiście jeżeli chcecie zrobić mniejszą nerkę bądź większą nerkę, to możecie teraz już zostawić albo zrobić po prostu więcej rzędów niż ja tutaj będę pokazywała. I jak robimy? Znowu przekładamy, hop, hop i hop. I dorabiamy 2 słupki i zaczynamy ostatni rząd. Hopka. I oczywiście już widać, że teraz będziemy jakby patrząc na wzór, będziemy zamykać biały kwadrat, czyli będziemy dorabiać właśnie tutaj te białe pojedyncze i dzięki temu powstaje nam tutaj teraz cały biały kwadrat. Zobaczcie, niby robimy tak, a kwadraty powstają w drugą stronę. Ok, oczywiście zarzucam i zobaczcie, co zrobiłam. Nie chwyciłam tutaj tej różowej nitki, ona została i zamiast iść sobie już tutaj, to muszę ją pociągnąć aż z poprzedniego rzędu, a fajnie by było jednak mieć ją tutaj pod spodem. Ja sobie za to poprawię, więc o to się nie martwcie. A lecimy oczywiście tutaj dalej. Nie nastąpiła szybka poprawka, zobaczcie. Hop i już leci pod spodem i już się lepiej układa. Nie widać jej dzięki temu tutaj z przodu, bo gdybym ją pociągnęła tutaj po skosie, to prawdopodobnie byłaby widoczna w tej przestrzeni. A przecież nie o to nam chodzi. No to ma być ładne i estetyczne. Więc hop, przerzucam sobie, tu sobie ściągam, trzymam palcem, narzut i robię tutaj różowe 3 słupki. Oczywiście znowu, więc ja tutaj będę Wam pokazywała półtora ścianki raczej, bo to nie jest półtora rzędu, o matko, jaki błąd, półtora ścianki, bo o to chodzi, żeby po prostu pokazać, jaki idzie wzór. Hopka, teraz białe i tu znowu 3 białe, no to już widać, że narożnik na pewno będzie różowy. Hop i trzecie, różowy narożnik, ja sobie tu przyspieszę ten narożnik. Okejo. Mam to, więc teraz zmieniam na biały z powrotem, tu mogę sobie troszkę ściągnąć. Biały, no, coś mi tutaj. Dobrze było. Biały, narzut, układam sobie wzdłuż oczywiście, żeby tu mi się ładnie układało. I znowu robię 3 białe. Hopcia. Teraz robię oczywiście 3 różowe. Układam sobie białą. Zawsze pamiętam o tym, żeby układać z tyłu tą włóczkę pod spodem, bo dzięki temu z tyłu nie wystają nam nitki. Zaraz Wam pokażę oczywiście, jak to wygląda, jak jest w pełni schowane. Hopcia. O, no tu mi się plącze, muszę tutaj Zobaczcie. Nie widać praktycznie żadnych nitek z tyłu. One wszystkie ładnie wchodzą tutaj pod słupki i dzięki temu to wygląda estetycznie także z lewej strony. Więc tutaj dorabiamy. Oczywiście kolor biały wskakuje.
Tu robię 3 białe. Raz. Zobaczcie, już też jest ten moment, kiedy ja wiem, że ja muszę wziąć i rozplątać, bo one po prostu tak bardzo są zwinięte, że wchodzą mi prawie na szydełko te zwinięcia tutaj. Tak, i trzecie. I oczywiście nie to, tylko to. Hopka, znowu różowe. No, gdzie jest ta biała nitka? Jest. Znowu 3 różowe. Zaraz 3 białe. No, naprawdę to splątanie mnie już trochę wkurza. Hopka, białe. Narzucam sobie różowy. Na początku to jest takie wrażenie, że nie wiesz jak palce ułożyć tutaj przy wymianie tych kolorów, a zaraz zobaczycie, że z każdą kolejną wymianą będzie Wam jakoś łatwiej. Tu sobie znajdziecie jakiś taki własny sposób na to, żeby sobie poradzić, nie? Więc jakby no, ja jestem leworęczna, więc u mnie zawsze ta lewa ręka bardziej wie, jak sobie poradzić tutaj z tymi palcami. Nie ten kolor, tylko ten. Ale zobaczycie, że da radę. Ważne, żeby się tutaj nie poplątać. I ostatnie, w sensie ostatnie tutaj przed kamerą, a za chwilę sobie dorobię oczywiście ten rząd poza. Hop. Trzecie oczko i znowu 3 słupki. I zaraz Wam pokażę, jak wygląda ten rząd. Tu się nie ma co przejmować. O, zobaczcie, co sobie ściągam. I mamy jedną ściankę i teraz tak, różowy narożnik, później jest białe, różowe, białe, różowe, białe i różowy narożnik, czyli w tym rzędzie jest na przemian, nic nie jest pod rząd 2 razy, tak jak było to w poprzednim rzędzie, że były tutaj 2 białe, tylko jest od różowego tutaj na przemian i znowu różowe i tak robimy wszystkie te ścianki. Spotykamy się oczywiście tutaj w połowie naszej ścianki i to jest tak naprawdę już ostatni rząd. Oczywiście takie kwadraty robimy 4, bo ja chyba jeszcze o tym nie mówiłam. Takie kwadraty musimy mieć 4 i z tego stworzymy naszą nerkę. Zaraz Wam oczywiście pokażę, jak je połączyć te kwadraty, żeby nam powstała nerka. No i włożymy ten filc. No i będzie jeszcze zamek. Oczywiście można go przyszyć albo przykleić. Wszystko pokażę. Więc przerabiamy tutaj wszystko na przemian. Pamiętamy, że narożniki są różowe, później na przemian różowy i biały i spotykamy się tutaj. Ok, jak już mamy, oczywiście trzeba to zakończyć. Znowu mamy na końcu 2 nitki różowe i narzucamy białą. Białą przeciągamy. Narzucamy i łączymy oczkiem ścisłym tutaj, hop, tu sobie jeszcze ściągamy i teraz najważniejsza rzecz, musimy zostawić sobie nitki do połączenia i najlepiej sobie wziąć taki kwadrat, można wyjąć szydełko, żeby było łatwiej i obracając na płasko, oczywiście trzymamy, obracając i trzymając za rogi, sprawdzamy tyle, żeby był jeden cały obrót. O, zobaczcie, doszłam do tego miejsca, tu mi się trochę już napina. Biorę, odcinam i wiem, że ta ilość, niezależnie w jaki sposób będę łączyła, starczy mi, po prostu starczy i w taki sposób robimy 4. Ja oczywiście mam już tutaj przygotowane te 4. Zobaczcie, hop, wszystkie dokładnie takie same i teraz pokażę Wam, w jaki sposób będziemy je łączyć. Układamy sobie na początku 3. Oczywiście tak, żeby nam się tutaj tak i tak. Odwracamy je tak, żeby nasze łączenie było albo u góry, albo z boku. I teraz te 2 trzeba złożyć, więc one muszą być na lewej stronie. Czyli jednak dobrze jest, żeby były u góry. Zobaczcie, chodzi o ułożenie tak, żeby u góry było zakończenie. Dzięki temu, jak wszędzie będą takie same zakończenia, to będzie nam dużo łatwiej. Hop, odwracam, te są na lewej stronie, z końcem u góry i te będę składać na pół. Hop, zobaczcie, jak się pięknie ten wzór układa. Oczywiście nie jest to jeszcze, będzie się odginać tutaj, ale naprawdę wygląda to mega. No i to jest kształt naszej nerki. Wiadomo, że ta będzie na lewej i ta najdzie na tą.
i one się wszystkie ładnie połączą. Więc zaczynamy łączenie. W jaki sposób? Zaczynamy od połączenia tych dwóch. Więc te na razie mogę odłożyć, boczne. I oczywiście obydwie na tej samej stronie. Zaczynam je łączyć. Tutaj nam troszkę przeszkadza to, że akurat zakończenie jest na środku naszej ścianki, ale spokojnie poradzimy sobie bez problemu. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że będziemy to łączyć w taki sposób, aby te kolory nam się też łączyły, czyli jak będzie różowy, łączymy różowym, jak będzie biały, łączymy białym. Dzięki temu ten wzór naprawdę będzie fajnie wyglądał. No i teraz tak, będziemy to łączyć jakby od razu, nie połączymy tylko dwóch, tylko przez to, że mamy na środku, to musimy od razu lecieć na bok. Więc bierzemy i będziemy łączyć. Oczywiście ja wszystko będę pokazywała. Wiadomo, bierzemy białą i białą łączymy. I teraz tak, możemy je łączyć półsłupkami, ale możemy je także łączyć oczkami ścisłymi. Każda metoda jest troszkę inna, ale najważniejsze jest to, żeby zachować zawsze kolor na łączeniu taki, jak jest aktualnie na naszym kwadracie. Więc jeżeli chcemy je połączyć półsłupkami, no to wbijamy się, hop, pod jeden, pod drugi i tu robimy narzut, wiadomo. No. O. Robimy narzut, przeciągamy i przeciągamy biały kolor. To samo robimy obok, w każdym oczku. Drugie i trzecie. I już wiemy, że jeżeli dochodzimy do tego miejsca, to w tym momencie musi wejść nam różowy narzut, tak żeby nam się tutaj połączyło to za chwilę po prostu na różowo. Zobaczcie, hop, i lecę na różowo i też powinny być tutaj 3 oczka, czyli ja już wiem, że tu gdzieś coś zgubiłam, bo w tym miejscu, zobaczcie, tu jest różowy, a ja tu jeszcze robiłam białe, a tu robiłam różowe, czyli tutaj jest po prostu gdzieś za mało oczek i błędne połączenie nam się robi, nie? Wiecie, o co chodzi? Zaraz wam pokażę. Hopka, tu muszę sobie wyjąć jeszcze białą nitkę. O, i zobaczcie, tu jest białe, a ja tutaj, o, i nawet to dokładnie widać, ja zgubiłam to różowe, no dokładnie jak będzie ostrość, zgubiłam po prostu to różowe oczko. Widać to teraz. Zobaczcie, więc hop, jeszcze raz wkładam sobie szydełko. To jest bardzo ważne właśnie, żeby nie zgubić tych oczek, bo jak zgubimy oczka, to pomyli nam się kolor. Hop, mam białe, hop, tu jest też białe, narzut, teraz narzut różowy i wiem, że tu jest oczko, które wcześniej ominęłam. Tu, w tym miejscu, zobaczcie, jest. Jak to jest możliwe? Normalnie. Jak robiliśmy, to po prostu ono się ścisnęło, bo przy zmianie kolorów często te oczka właśnie się zmniejszają i prawie ich nie widać, ale zobaczcie, już jest raz. Tu powinno być drugie. 2, 3. To samo. I tak samo tu prawie by się zgubiło. Znowu tak. Znowu biały narzut, który nam się oczywiście gdzieś już zgubił w trakcie. Aha. Co zrobiłam? Zostawiłam nitkę na zewnątrz, a powinna być od środka. To są specjalnie takie błędy, które jakby ja specjalnie wam pokazuję, co się stanie i jak to zostanie po prostu. Spoko, można wziąć, szydełkiem sobie to przeciągnąć do środka i nie ma problemu. I nawet sobie tutaj, o, nie, jest ok. Więc bierzemy, tak samo jak wtedy, hop, hop, hop. Mamy 2 nitki. O i zobaczcie, i znowu co zrobiłam? Zostawiłam do środka, a muszę, znaczy na zewnątrz, a muszę do środka. Właśnie, żeby było mi łatwiej później. I znowu mamy raz i znowu. I tak samo, i tak łączę, ale nie łączę tych 2 kwadratów wszystkimi brzegami, bo te 2 kwadraty łączą się tylko tym jednym brzegiem. Więc tu na brzegu już, hopka, jak dojdę tu do brzegu, o, może tak zostać, nie jest źle, aczkolwiek można też połączyć oczkami ścisłymi i ja wam to zaraz pokażę, tą metodę. Dojdziemy tutaj do brzegu, to tu już tego nie łączymy, tylko łączymy ten. To jest ten, który później nam się tu złoży, znaczy się akurat on się złoży
w inny sposób, w sensie tak się złoży, o. Zobaczcie, że to będzie tu łączone, a ten bok będzie tu i dzięki temu one się ze sobą razem połączą i powstanie taki kształt. Więc to też jest bardzo ważne, żebyśmy patrzyli jak one się łączą. Więc to będzie tak, tu będzie tak i później te boki i te boki zostaną połączone też w jedność. Oczywiście tu się tego tak nie da, ale chodzi o to, że te się zegną. Nie wiem, mam nadzieję, że dobrze to tłumaczę. Jakoś tak dzisiaj mam problemy z tłumaczeniem, mam wrażenie. No dobra, to są półsłupki, ale ja się tu wrócę i pokażę wam teraz, jak to zrobić oczkami ścisłymi. I wy macie wybór, jak to sobie zrobicie. Oczywiście pruję na przemian raz różowy, raz biały, żeby sobie tutaj... O. I to jest tak. Ten będzie wyglądał trochę inaczej. Ja mam wrażenie, że trochę ładniej, bo nie będzie nam zostawała taka wypukła blizna, które zostawią półsłupki, ale z drugiej strony no trzeba tutaj troszkę uważać, jak to będzie się łączyło. Ok, więc mamy dokładnie ten sam moment. I w ten sposób teraz będziemy to łączyć. Ja tu muszę zrobić oczko ścisłe. Oj, zobaczcie, tu jest jedno oczko mniej, prawie. Trzeba uważać, żeby go nie zgubić. No i znowu ta ostrość. Widzicie tu? Przez to, że tu jest oczko ścisłe, to tu mamy tylko praktycznie 2 oczka do zrobienia, a powinny być 3. Ale to jest przy łączeniu, to można sobie tutaj nawet igłą. Właśnie, trzeci sposób to jest zszywanie nitką, igłą, nie szydełkiem. Ale dobra, ale ja wam tu pokażę. Ok, druga opcja to jest taka, że będziemy łączyć to oczkami ścisłymi. I teraz uwaga, chodzi o to, że tutaj, zobaczcie, tutaj mam oczko ścisłe, które było od połączenia, a tutaj są normalne oczka od słupków, więc musimy zacząć od 2 i ten trzeci tutaj zostawić jakby na później. Dzięki temu będą nam się zgadzały oczka. W jaki sposób to łączymy? Łączymy to w taki sposób, że nie będziemy się wbijać w całe oczko, a będziemy się wbijać tylko jakby w tylną nitkę. I tu tylna nitka jest u góry, a tu tylna nitka no jest na dole. Jak spojrzymy od tej strony, to też jest u góry. Czyli jakby te wewnętrzne nitki. Czyli zobaczcie, wbijam się, hop i no, nitko. O, widzicie? Nie wbiłam się w całe oczko, a wbijam się tylko w tą tylną nitkę. I to samo robię tutaj. Wbijam się na środku tylko w tą tylną nitkę, czyli tą, która jest bliżej mnie. Hop, teraz robię narzut i przeciągam przez wszystkie 3 nitki. O, i to samo robię kolejny raz. Pamiętamy, że nitka robocza musi być pod spodem. I znowu hop, i znowu hop, i narzucam, ale tak naprawdę w tym momencie już muszę narzucić kolor różowy, ponieważ patrzę, że kolejne oczka, no toć ostrość, patrzę, że kolejne oczka już są różowe, więc teraz robię narzut różowy, przeciągam oczywiście przez wszystkie 3 nitki i łączę różowe oczka, tak jak wcześniej, czyli znowu hop, pamiętam o tym oczku, które tutaj się nam chciało zgubić wcześniej, ono jest troszkę ciaśniejsze, hop, tutaj hop i znowu narzut i przeciągam i tak łączę w taki sam sposób te wszystkie oczka, przechodząc, oczywiście zmieniając kolor włóczki. Jaki sposób wy wybierzecie, to już zależy od was. Ten sposób będzie po prostu wyglądał nieco inaczej. On będzie tutaj, będą powstawały, zobaczcie, takie oczka jak od łańcuszka, takie płaskie. Ja tu jeszcze przerobię o 3-4, żeby wam pokazać, jak to będzie wyglądało w porównaniu do tego, jak wyglądały po prostu półsłupki. O, kolejny, tutaj mam kolejne, biorę jedno oczko, biorę drugie oczko, ale już tutaj łączę białym kolorem, żeby mi się zgadzały kolory po przeciągnięciu. Więc hop, hop, coś tutaj, a ja już widzę, tu poszła nie ta nitka i tą nitkę powinnam ciągnąć. O, mam, magia poszła. I teraz znowu biorę tak samo dalej, zobaczcie, hop, tutaj biała, hop, białą przeciągam i teraz chcę wam pokazać właśnie, co tu powstaje. Zobaczcie, powstaje taki wzór
takiego płaskiego, po prostu takie oczka powstają, więc będzie wyglądał inaczej. Inaczej będzie wyglądało to połączenie niż połączenie z półsłupkami, ale nie ma złego połączenia. Oczywiście można też zszyć to tak samo włóczką, pamiętając najlepiej o zmianie kolorów. W jaki sposób? Tak samo pamiętamy. To jest nasze dno, więc tutaj bierzemy kolejną i tu kolejną, a później te będą się łączyć, czyli jakby tu i z drugiej strony tak samo, że te boki. I myślę, że nie będę pokazywała całego zszywania tutaj. Za chwilę po prostu przejdziemy już do momentu naszej naszego wnętrza, bo słowo mi uciekło, naszego wnętrza z filcu i przymocujemy także zamek. Więc łączymy, zszywamy i zaraz się spotykamy, bo jeszcze kawałek paska trzeba będzie zrobić. Ok, połączone. Wszystkie połączyłam oczkami ścisłymi i przyznaję, że można to ułożyć w inny sposób, w sensie w taki, aby po prostu za każdym razem ta nitka do przyszycia pasowała, ale myślę, że sobie poradziliście bez problemu. Zawsze można wziąć dodatkową nitkę, tak jak ja tutaj wzięłam i po prostu wszystko połączyć. Wszystkie wszystkie brzegi połączone, jak widać, tu powstał nam piękny wzór. Ojejku, jak mi się to podoba. I mamy. Ok, no ale nie może to tak zostać, musimy coś z tym zrobić, prawda? Będzie nam tutaj przecież potrzebna podszewka oraz zamek i pasek. Myślę, że najpierw możemy się zająć podszewką, która tak naprawdę będzie wklejona klejem. Oczywiście można ją także wszyć. Ja tutaj pokazuję po prostu, jak ja robię, ale wszycie jak najbardziej w parze tutaj może iść. Ja nie jestem specjalnie wielbicielką ostrej igły, więc biorę i wszyję to. Ok, musimy to sobie dociąć. Ja tutaj mam akurat arkusz taki standardowy z pasmanterii i nałożę go sobie, żeby widzieć, gdzie mi się tutaj wszystko kończy i gdzie mam ten brzeg, żeby sobie po prostu tutaj to ładnie odciąć. Oczywiście najlepiej zrobić tak, żeby nam się tutaj nie zmarnował najmniejszy kawaluntek, nie? Więc ja już mam kawałek użytego, przyznaję, więc złożę sobie w taki sposób, aby dopasowało mi się, zobaczcie, do głębokości. Sprawdzam, gdzie jest tutaj dno. Wiadomo, że to nie pójdzie idealnie równo, że to zawsze musi być ciut mniejsze. Jeszcze sobie kawałek tutaj. No i biorę i po prostu docinam. Biorę do brzegu, najlepiej do tego, który już tutaj miałam, albo w tą stronę, albo w tą. I po prostu muszę tutaj to odciąć nożyczkami. Hop, biorę. Myślę, że te nożyczki bez problemu powinny sobie poradzić z takim filcem. Jak widać, no problemu. Tu jeszcze sobie teraz dodotnę na szybko. Ok, mamy to. Hopka, widać, że tu jest wszystko fajnie, tu nam się zaokrągla i na pewno w tych miejscach będzie trzeba po prostu ten filc skleić albo zszyć. Zanim połączymy jeszcze naszą środkową część z nerką, musimy obrobić tutaj dookoła wszystkie te półsłupki, te oczka, które nam tu zostały, półsłupkami, tak żeby ten brzeg
stał się jednolity. Więc bierzemy, oczywiście musimy dołączyć nową nitkę, no tutaj pewnie została jakaś z poprzednich części i tak samo bierzemy oczywiście białą oraz różową i będziemy łączyć. Ja tutaj tylko Wam pokażę początek. Po prostu wystarczy wziąć pod spód szydełko, no ostrość. O, wystarczy wziąć pod spód szydełko, wyciągnąć i mamy oczko. I lecimy oczywiście tak jak poprzednio. Ja tu zaraz sobie dołączę te nitki odpowiedniego koloru i przerobię całość. Zobaczcie, chodzi o to, żeby tu ładnie połączyć. Tu biorę oczywiście białą, która gdzieś tu powinna być i zaraz sobie dołączę i pokażę Wam, jak będziemy łączyć i jaki zrobimy tutaj pasek. Więc pamiętamy o zmianie koloru, przerabiamy. Aha, moment, tutaj za chwilę Wam pokażę przy najbliższym łączeniu, jak to tutaj przerobić, żeby było ładnie. Więc spotykamy się na najbliższym łączeniu. Ok, w momencie, kiedy dochodzimy do tego połączenia tutaj, to jest oczywiście nitka od łączenia nam tutaj wystaje, ale co robimy? Patrzę, tutaj mam 3 i tu tak, wbijam się, wyjmuję, wbijam się z drugiej strony tego łańcuszka, wyjmuję i przeciągam przez 3, czyli łączę tutaj jakby odejmując i dalej później przerabiam kolejne półsłupki i spotykamy się tutaj na końcu rzędu. Pamiętamy oczywiście o zmianie koloru, tak żeby oczywiście można zrobić całość jednym kolorem. Ja tutaj w żaden sposób nie nakazuję, aczkolwiek myślę, że ładniej będzie wyglądała zmiana koloru. Oczywiście jeżeli robicie tak samo jak ja tutaj z białym, to dobrze dopasować wtedy ten kolor, jeżeli nie zmieniacie koloru, tylko w całości, to zrobić białym, żeby pasowało wtedy do zamka, chyba że macie oczywiście inny kolor zamka. Więc ja tu przerabiam i spotykamy się na końcu, zaraz połączymy tutaj i zrobimy pasek. Ok, oczywiście na końcu robimy tutaj sobie oczko ścisłym, już połączyłam, robimy oczko łańcuszka, ściskamy i tą nitkę można wpleść sobie tutaj igiełką, tak żeby nam się po prostu schowała, bo i tak naprawdę po przyłączeniu wnętrza, czyli naszej podszewki, nie będzie tego widać. Oczywiście ta podszewka to jest taka moja propozycja. Nie musicie robić podszewki, bo ona nie musi tu być tak naprawdę, bo nie ma tutaj dużych dziur, więc żadna komórka nie powinna nam z tego wypaść, ani klucze, ale myślę, że dzięki temu, że ta podszewka tutaj się pojawi w środku, to będzie można tutaj, po prostu ona nie będzie też taka miękka i będzie się lepiej, mi się wydaje, układała, więc teraz ja już mam ją tutaj sklejoną, teraz wkleję ją do środka. Wiem, że po włożeniu, bo już tutaj sprawdzałam, po włożeniu oczywiście ona jest trochę większa i trzeba ją lekko tutaj przyciąć, ale to na razie dobrze ją sobie po prostu ułożyć, tak jak tutaj, jak najgłębiej, przykleić bądź przyszyć i dopiero wtedy odciąć. Ja tu oczywiście troszkę to przyspieszę, no i będzie tutaj wszystko widać bez mojego mówienia. Ok, podszewka wklejona.
U mnie nie jest to perfekcyjne, bo nigdy nie byłam dobra w takie robótki, ale po prostu chcę Wam pokazać, że taka możliwość istnieje i nie trzeba być tu specem od szycia, żeby coś takiego zrobić, więc zostało tylko jeszcze wklejenie zamka, no i zrobienie czego? Zrobienie oczywiście paska, więc ja tutaj jeszcze na szybko wkleję zamek i za chwilę przejdziemy do paska. Ok, zamek odkładamy do wysuszenia, on tutaj się ładnie przykleja, równiutko, więc już widać, ja tu na razie nie chcę go zapinać, żeby go nie zepsuć, a tymczasem pokażę Wam, jak zrobić zamek do naszej nerki. Ok, do paska bierzemy białą bądź różową włóczkę, w zależności od tego, jaką chcecie. Oczywiście można zrobić jeden pasek biały, drugi różowy. Dlaczego mówię jeden i drugi? Ponieważ u mnie, jak położę sobie tutaj nerkę, to zrobię dwa takie paski. Czyli one są troszkę dłuższe u mnie niż nerka, tak żebym miała jakiś zapas do regulacji. I teraz tak, przy jednym zostawiamy sobie nitkę z jednej i z drugiej strony, a przy tym drugim możemy tylko z jednej. Dlaczego? Bo jeden pasek, no ostrość mi idzie do tyłu. Jeden pasek to jest ten, który będzie nam wchodził ze strony regulacji, a drugi to jest ten, który będzie trzeba przełożyć i zszyć, więc jakby jest tutaj nam potrzebny zapas z jednej strony, żeby po prostu złożyć i przyszyć i żeby to było na stałe, a z drugiej strony luźne, bez przyszycia, czyli takie, które będziemy mogli regulować. Więc ja teraz biorę i pokazuję Wam oczywiście, jak tutaj to zrobić. Tu już mam odciętą nitkę, a jak zaczynamy? Zaczynamy od łańcuszka. Oczywiście łańcuszek z białej włóczki, czyli biorę, hopka, pętelka, pętelka, mamy to, mamy pętelkę, wkładam szydełko i robię 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I teraz robię na tym 5 słupków. Dlaczego 5, a nie 7? Ponieważ muszę ominąć 2 oczka i wbić się dopiero w trzecie. Czyli narzucam, mijam pierwsze, drugie i wbijam się dopiero w trzecie oczko i można się wbić pod jedną nitkę, a można się wbić pod 2 nitki. Ale o czym zapomniałam? O zostawieniu sobie większej ilości nitki do przyszycia, ponieważ ten drugi musi mieć jakby nitkę do przyszycia z 2 stron, tak jak Wam przed chwilą pokazywałam, czyli hop, tutaj sobie dalej robię i hop, 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 mam pętelkę, powtarzam to, co przed chwilą miałam, czyli 7 oczek łańcuszka, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, robię narzut, wbijam się w trzecie oczko, czyli 2 omijam, hop, robię pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek, czwarty słupek oraz 5 słupek, bo tyle mam już tutaj tylko oczek. Hop, o, dobra. Jest. I co teraz? Teraz robię tak długie, jak jest mi to potrzebne. Ja, jak widzieliście, zrobiłam troszkę dłuższe niż nerka i ten drugi pewnie będzie bardzo podobny, czyli znowu robię 2 oczka łańcuszka, odwracam robótkę i znowu robię 5 słupków, zaczynając od już pierwszego tutaj oczka i powtarzam to tak długo, jak
chcę uzyskać długość właśnie tego paska do tej nerki, więc mogę zrobić 30 rzędów, 40 rzędów, wszystko zależy od Was. Pamiętajcie, że ten pasek na pewno się trochę rozciągnie. On nie będzie sztywny, tylko na pewno się troszkę rozciągnie w trakcie używania, więc warto sobie tutaj o tym pomyśleć, robiąc go, bo można zrobić ciut krótszy i poczekać, aż się rozciągnie. No, w zależności od tego, jak ciężkie rzeczy będziecie nosić w tej nerce, więc robimy tyle rzędów, ile jest nam tutaj potrzebnych i spotykamy się za chwilę już na połączeniu, no i chyba już zakończeniu tej nerki, więc robimy 2 paski. Pamiętamy, przy jednym zostawiamy nitkę z jednej i z drugiej strony do przyszycia, a przy tym drugim tylko z jednej i spotykamy się za chwilę, jak już będziemy mieli 2 paski. Ok, gdy już mamy zrobione obydwa, to je przyszywamy. Ja już tutaj jeden przyszyłam, żeby Wam pokazać. Po prostu przyszyłam go najbardziej na płasko, jak się da, na przestrzeni 5 rzędów. Czyli żeby on się tutaj nam dobrze trzymał. Tak samo biorę ten drugi i oczywiście jedną z końcówek biorę i przyszywam tak samo. Czyli patrzę, liczę 5 rzędów, 1, 2, 3, 4, 5 i wiem, że muszę je tutaj przyłożyć i po prostu przyszyć. Jak przyszywamy? Po prostu bierzemy raz pod słupek, raz pod tutaj te słupki, które są na tej głównej części i przyszywamy, wiążemy. Tu nie ma akurat nic specjalnego, patrzymy tylko, żeby to było na przestrzeni 5 rzędów. Łączymy najlepiej aż z brzegowymi tutaj tymi oczkami. Dzięki temu to nam się naprawdę tutaj na płasko przyszyje. Na początku oczywiście przyszywamy tutaj brzeg, a później idziemy rzędami. Więc ja sobie tutaj szybko to przyszyję. Zaraz przymocujemy razem jeszcze klamrę i będzie chyba gotowe, prawda? Więc ja tu zaraz szybko to przyszywam. Zobaczcie, idę tutaj na początku te brzegowe oczka. Przechodzę tutaj bokiem sobie igłą. Oczywiście wyszła mi igła. Nitka mi wyskoczyła. Przechodzę tutaj bokiem i przechodzę pod słupkami tak, żeby one tu się ładnie łączyły. Możemy sobie brać, żeby było nam łatwiej, czyli podbierać tutaj i wracać sobie w taką stronę, podbierać i wracać i tak przyszywamy tutaj ten drugi pasek, znaczy pierwszy i drugi i spotykamy się, jak już obydwa przyszyjemy. Ok, paski przyszyte, więc można tutaj zamontować naszą klamrę, tak można to powiedzieć, prawda? Tą weźmiemy i będziemy ją tutaj przeplątywać tak, żeby co? Odepnijcie się. Tą przeplątujemy tak, żeby ją tutaj zablokować, po to, żeby móc regulować nasz pasek. Ona przechodzi, powiedzmy, że przechodzi dość gładko. Nie jestem mistrzem plątania takich rzeczy, nie wiem, czy to dobrze robię, ale chodzi o to, żeby zobaczyć, powiedzmy, że jest ok. Nawet mogę tutaj cofnąć się, nie wiem, czy nie za ciasno sobie zrobiłam aktualnie, ale ona nie przychodzi tak gładko jak parciany pasek, które zawsze są przy takich nerkach, ale myślę, że bez problemu utrzyma to, co tutaj chcemy. Zobaczcie, ułożyłam i jest zaplątane. A to drugie oczywiście patrzę, żeby dobrze się ułożyło i biorę, przekładam oczywiście i przyszyję to. Przyszyję to na stałe, bo jedna część zawsze jest tutaj na stałe, a druga jest właśnie do regulacji. To, nie od tej strony oczywiście włożyłam, już widzę. Chciałam to włożyć od tej strony, od góry. Zobaczcie, od góry. Hop. Tak, żeby oczywiście pasek mi się nie poplątał. Od góry. I przekładam. I to jak daleko tutaj polecę, to też zależy bardzo mocno ode mnie. I po prostu biorę i zszywam. Albo jeżeli zostawiliście, to nawet można tutaj sobie to połączyć oczkami ścisłymi, bądź czym? Bądź półsłupkami, ale ja to wezmę i po prostu szybciutko tutaj zszyję.
Łączę oczywiście oczka tutaj akurat z takim miejscem pomiędzy, no, ostrość, pomiędzy słupkami. Kropka. Szaleje. Zobaczcie, hop, hop, hop. Szybko to idzie. Będę miała tutaj już to przyszyte. Mistrzem szycia nie jestem, przyznaję, ale do połączenia tego nie trzeba być mistrzem szycia. Wystarczy wziąć, połączyć to, nawet powtórzyć to jeszcze z 2 razy. Oczywiście, żeby było to pewne. Hopka, hopka. Zobaczcie, jak mi to idzie ładnie. Mistrzostwo to nie jest, ale połączone jest i to jest najważniejsze. Tu jeszcze sobie zaciągnę tak, żeby mi się to ładnie, równo ułożyło. Widać to? No nie widać, bo ostrość ucieka. Hop, biorę tutaj, związuję jeszcze i tak naprawdę już mogę to, o, tak, tutaj jeszcze raz przeplątać. Jeszcze raz. O, już nawet mi się jakiś supeł tutaj zrobił przez przypadek. Zobaczcie. O nie, o nie. O nie, zostało tak. No dobra, ja to zaraz sobie to poprawię. Tu już mogę sobie to odciąć tak naprawdę. I tą nitkę też można tu odciąć. Schować ją bardziej później. O, albo schować ją po prostu tutaj pomiędzy, żeby tu się nam nic nie spruło. Ale tak naprawdę biorę i spinam. I mam pasek. I on jest regulowany i to jest świetne, zobaczcie. No i co? Zamek już jest mega przyklejony, już teraz się wszystko tutaj powinno trzymać. Zamyka się, odpina się. Tutaj mi coś wyszło, a to można jeszcze tutaj po prostu połączyć na dole. No i co? I tak naprawdę zrobiliśmy nerkę z zamkiem i z podszewką bez szycia, bez użycia igły. Klej nam w tym pomógł. To co? Oczywiście w razie pytań komentarze do waszej dyspozycji albo tutaj Instagram. Ja odpisuję zawsze, wszędzie i staram się na wszystkie pytania odpowiedzieć, na wszystkie wasze problemy. To co? Dzięki, że dziergałaś ze mną. Jeszcze raz w razie pytań tu albo tu. Zostaw łapkę w górę, naciśnij subskrypcję i zegarek chciałam powiedzieć i dzwoneczek, żeby być na bieżąco, bo przecież regularnie tu się coś pokazuje. Dzięki jeszcze raz. Pa!